Witam wszystkich zbieraczy srebra i sympatyków. Kolejny film dzisiaj. Był film o taktyce, którą stosuję przy zbieraniu srebra. Spróbuję link gdzieś tam na górze. Tutaj pewnie powinien wyskoczyć. Ale myślę, że nakręcę kolejny filmik o taktyce, bo troszkę mi się poukładało. Człowiek, wiadomo, zdobywa doświadczenie. Czasem też trzeba weryfikować swoje poczynania i dostosowywać się do tego, co się dzieje. W każdym razie dzisiaj o strategii, czyli poziom wyżej nad taktyką. Chciałem Wam pokazać, jak ja to sobie założyłem i jak ja to robię. Dla mnie strategia powinna zawierać kilka takich składowych. Właściwie 3 ja sobie tak wyznaczyłem. No i numer 1 cel, czyli takie strategiczne określenie konkretnych celów i założeń. Ja taki cel mam. Druga taka składowa to jest horyzont czasowy, taki mierzalny punkt na osi czasu, do którego wykonujemy nasze działania, żeby ten cel zrealizować. No i trzecia taka składowa to uwzględnienie zasobów, czyli jakby tak najprościej powiedzieć, w jaki sposób chcemy osiągnąć te cele zakładane w całej naszej strategii. W korporacyjnych definicjach strategia powinna jeszcze zawierać misję. No i powiedzmy, że ja mam taką misję dla siebie, czyli jest to moja misja to lepsze życie dla mnie. Może w przyszłości FIRE, o którym tam kiedyś pewnie wiele osób zna, ale może kiedyś opowiem o ideologii FIRE. No i powiedzmy, jakie te cele u mnie są, jak wygląda ta moja strategia. Cel zasadniczy, właściwie 2 takie cele, które sobie założyłem, to jest numer 1 spłata kredytu hipotecznego, wcześniej niż te 20 lat, które jeszcze zostało mi do spłaty według banku. Powiem Wam, że w okresie, w którym zajmuję się srebrem, ten cel, realizacja jego, jestem już w 1/3 osiągnięcia tego celu. Czyli mam już też od razu horyzont czasowy, bo jakby liczyć czysto matematycznie ten czas, który poświęciłem na inwestowaniu w srebro i kumulowaniu tych środków na realizację pierwszego celu, to zostało mi jeszcze czysto matematycznie 4 lata. No to zdecydowanie lepiej niż 20. Zakładam, że 5 z jakimś tam zaworem bezpieczeństwa, nazwijmy to. A drugi cel, który przyświeca jakby mojemu całemu zbieraniu, to zabezpieczenie emerytalne. Ja akurat mam dobry taki program emerytalny w pracy. Natomiast no nie wierzę za bardzo w ZUS. Jeżeli ten ZUS nie upadnie, no to raczej będzie to takie coś, nazwijmy to, skapywanie tych środków z ZUS-u, jakieś drobne. Dlatego jeszcze dodatkowo chciałbym zabezpieczyć na emeryturze taki dochód z metali szlachetnych. Czy to będzie jedna wielka suma, że spieniężę to naraz, czy raczej nie wiem, co miesiąc sobie jakąś część tego zbioru będę cashował, to jeszcze zobaczę. Myślę, że według potrzeby po prostu. No i też mam horyzont czasowy, minimum jeszcze 15 lat na takie zabezpieczenie emerytalne, może 20, no to też określę w czasie, jak długo będę jeszcze zamierzał pracować
i inwestował sobie w taki stack. Dobra. Zanim opowiem Wam o moich uwzględnionych zasobach, czyli tym sposobie, w jakim ja chcę osiągnąć cele, zapraszam do subskrybowania, dajcie lajka, komentarz i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy już to zrobili. Coraz więcej jest tych osób. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje. No i w jaki sposób ja chcę zrealizować tą moją strategię? Ogólnie rzecz biorąc, mój zbiór dzielę sobie na takich 5 części. Teraz Wam się powinno wyświetlić ten podział. Jest to stack długoterminowy. Właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, na te 15-20 lat. Takie zabezpieczenie emerytalne. Bulion na hossę, srebro wymieniane na złoto, taka część, premium na flipa i złoto, czyli gold. No i teraz przejdźmy po kolei do wszystkich składowych. Tutaj mamy taką część, no niestety mi się tutaj przed moim aparatem nagrywającym nie zmieściło wszystko. Natomiast to jest właśnie ta część, nazwijmy to, bulionu na hossę. I do niego zalicza się, w tym momencie to jest największa część mojego zbioru, i do niego się zalicza po prostu zwykły bulion. Tak jak ta Brytania, jeszcze z królową. Gromadzę go w całych tam większych ilościach. Arka Noego. Jest to najzwyklejszy, najprostszy bulion, który, jeżeli właśnie są wystrzały na srebrze, tak jak na przykład przykładowy ten Filharmonii kupiony za 106 zł, jeżeli cena wzrośnie do większej, łapię sobie takie tuby, czy tuby mennicze, czy te moje i sprzedaję. Mój ulubiony liść klonowy, no praktycznie cała kanoniczna szóstka, plus ewentualnie właśnie Arka i na przykład Godness Europe, Byki Niedźwiedź. Te najprostsze, najzwyklejsze, zazwyczaj najtańsze elementy bulionu. Nie mam w sumie w zbiorze jakieś pojedyncze sztuki kangura australijskiego, chociaż często się zdarza, że on jest też najtańszy na rynku. Stack długoterminowy to jest ten tutaj rządek w środku. No i co? To jest srebro, które zbieram właśnie z myślą o zabezpieczeniu emerytalnym, odłożeniu na takie zabezpieczenie na przyszłość. No i na razie do niego wrzucam tak naprawdę wszystkie takie rzeczy, które bardzo mi się podobają, z którymi trudno byłoby mi się rozstać. Myślę, że jak będzie to duży zbiór, to jednorazowo naraz, jeżeli to upłynie, nie będzie mi szkoda. No teraz pojedyncze rzeczy naprawdę mi szkoda. Zazwyczaj są to albo jakieś rzeczy, które dostałem, tak jak właśnie tutaj ta syrena i następna część już sobie dokupiłem. Ewentualnie kupuję takie sztabki. To akurat chciałem mieć, ale to Germania Mind. Ze sztabkami może mniej mi się będzie problematyczne rozstać. Liść klonowy, ten ładny, zaraz wpada kolejny z tym Rose Gold. Więc tego typu rzeczy, sztabką monety Smok, to wszystko ląduje u mnie do stacku długoterminowego. Ewentualnie numizmaty w stylu kalendarz Azteków i kolekcjonerskie, które pójdą potem, myślę, że za jakiś czas do góry, a w długim terminie akurat ten Bond bardzo mi się podoba, więc go też trzymam dłużej, tak samo jak Wikinga.
Tak jak mówię, no tu jest ten trochę błąd, że bardzo się przywiązuje do niektórych walorów i tak samo w tym długoterminowym zbiorze są te rzeczy, do których jestem najbardziej chyba przywiązany. Cała ta seria i Icon. No i myślę, że jak ten zbiór osiągnie duży stan, dużą wartość, wtedy będzie mi łatwiej to wszystko spieniężyć. Kolejny duży zbiór u mnie to są rzeczy premium na flipa i to są zazwyczaj monety, które wszyscy znają, przykładowo Panda. Tutaj wyłożona część takich rzeczy, żeby Wam zobrazować, na co stawiam we flipach. Czyli znane pandy, kokabury. Takie rzeczy będą według mnie się dobrze sprzedawać. Czyli co, no kupić tanio w pierwszej cenie. Seria z Robin Hoodem. Husaria, nasza bulionowa. Ta akurat ta z Primarkiem STTM, ale zwykłą też mam. Luna. Tak jak mówię, kupić w pierwszej dobrej cenie, a potem poczekać na wzrosty, na rok, dwa, aby seria chwyciła, aby seria się rozrosła. O, Kaliako Jack z kolejnym czarnobrodym już. Takie rzeczy powolutku będą nabierały wartości i jak tą wartość nabiorą, będę je cashował. Tutaj na pewno to jest czysto na flipa Bestie Tudorów. Oczywiście wszystkie. Już ostatni byk na razie, chociaż już się pojawił wizerunek profowego jednorożca. I zarobione w ten sposób z flipów pieniążki. O. Najnowszy słoniek. Somalijskie. No, tego bitcoina. Akurat tego kupiłem na górce, więc go trzymam, żeby ta cena naprawdę wzrosła i wtedy go dopiero skaszuję. Zarobione pieniądze na flipa znowu kupuję za nie srebro. Kupuję albo zwykły bulion, albo w dogodnych warunkach przekładamy sobie na złoto i to jest kolejna część mojego zbioru. Na razie malutka taka kropla złota lub takie pchełeczki złote. Powolutku sobie ten zbiór złota rośnie. Też nie mam jakiegoś takiego mocnego ciśnienia, żeby nie wiadomo jak dużo tych środków od razu jednorazowo szybko włożyć w te złoto. Natomiast tak jak mówiłem, właśnie jest to kolejna część mojego zbioru. No i złoto zostaje na długi czas do tego zbioru jakby długoterminowego. Dlaczego takie pchełki też? No po pierwsze niższy próg wejścia, ale zauważyłem, że zdecydowanie łatwiej na rynku sprzedać takie złoto frakcyjne niż całe uncje. Jest więcej potencjalnych chętnych na zakup takiej 1/10 za 1000 zł niż za 8 koła od razu ponad teraz całej uncji. No i tak wygląda generalnie ta moja strategia. Stok się powolutku buduje. Jest już o tyle fajnie, że jestem w fazie, że środki
No, dokładam oczywiście cały czas, ten procent składany działa, czyli rośnie stok, natomiast też już raz na jakiś czas inwestowanie w srebro powoduje to, że ten stok rośnie sam z siebie, czyli stok napędza mi znowu stok. Sprzedając czy na flipa, czy z hossy zwykły bulion, mogę sobie te środki, które zarobię, znowu włożyć w srebro i spowodować to, że wartość tego stoku i wielkość mi jego rośnie. No to tyle chyba na dzisiaj. Jeżeli się podobało, dajcie lajka, dajcie komentarze, może jakie wasze są strategie, jakie macie cele takie długoterminowe, może krótkoterminowe. No i jeszcze raz zapraszam do subskrybowania. Do następnego filmu. Cześć.